Złombolu, 13. edycja, The Lucky One. Jest late night check-in, chociaż tego nie widać, bo jest bardzo jasno. Wszystkie ekipy pomału zaczynają się rejestrować, także zaczęło się. Generalnie było trochę napinki z montażem wszystkiego jak co roku. Niby wszystko tak samo, a jednak się zapomina. Ale wszystko stoi, namioty stoją, rejestracja ruszyła. Banery wiszą, ekipy już zaczynają się rejestrować. Mała kolejka się tworzy przy rejestracjach. W tym roku ciekawe, zawsze było więcej ekip, co mają niewyjaśnione minimum 2000, a w tym roku jest kolejka przy ekipach, które mają wyjaśnione, więc mega postęp. Widać, że po prostu uczestnicy są super przygotowani, a za nami Velorex, ewenement w skali światowej. Patrzę się, to szczęście jest po to, żebyśmy nie nachlapali. Velorexy nie cierpią przecież. I to jest właśnie jedyna słuszna rzecz. Nie ma co ukrywać, ale troszeczkę oleju rozlewamy po drodze jak jeździmy. Także wymyśliliśmy coś takiego jak nie kapek, nie dawaj plamy. Tegoroczna Nysa, która jest na wszystkich grafikach złombolowych, tutaj również. No i właśnie tak sobie radzimy z tymi naszymi problemami kapiącymi. To jest jakby chwiejna strefa witania gości przybyłych z daleka. Daliśmy radę, maksymalnie nawet 104 na godzinę było. Z górki, na Świętej Annie. No. Daliśmy radę, najważniejsze. Sprzęt na razie dojechał, fanfara jest, światełka są. O proszę. Lambada gra, trzeba się bawić. Kolejne 2 konkursy fotograficzne, zdjęcie na najlepszą konstrukcję z trytytką i super tape'em wysyłamy do 14 lipca. Już wygraliśmy. Jesteśmy Duocolor od gdzieś 8-9 lat. Współpracujemy, pomagamy Złombolowi. Zajmujemy się gadżetami, oprawą graficzną, czyli numery startowe, to jest nasza działka. Wszystkie projekty, strona internetowa, no to nasze dzieło. No i koszulki, jakieś torby, gadżety, które potrzebują ludzie, żeby pokazywać Złombola w Polsce i na świecie. Tutaj, proszę bardzo. Dziękuję. Jadę jaskółką, jadę z synem, syn jedzie Simpsonem. Już są pierwsze przygody, bo syn najechał na śrubkę, która odpadła z mojego motoru, ale na szczęście nic się nie stało. To przyjechaliśmy spod Warszawy, dzisiaj wyjechaliśmy o 11:20, prawie 300 km, no w sumie to 300 km około zrobiliśmy z jakimiś małymi przerwami. Śpimy i jutro ruszamy z całym Złombolem. Jedziemy po to, żeby zbierać pieniążki na domy dziecka. To było głównym celem naszego wyjazdu. No i udało się wszystko. Samochód wpisał się, zrobiliśmy 450 km tutaj, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pieniążki zbieramy dalej, więc chcemy zebrać ich jak najwięcej. Tyle. Jedziemy ładą Niwą. Akurat auto nie jest takie leciwe, bo z 2006 roku co prawda. Mam nadzieję, że nam się uda dojechać. Jedziemy w sumie pierwszy raz tutaj z kolegami. Jak widać. Tak, już zgubiliśmy kluczyki pierwszego dnia, także no, w sensie udało się im otworzyć śrubokrętę. Nie jest tak źle. Do tej Irlandii jak już pojedziemy. Ale damy radę, dorobimy kluczyki i będziemy jechać dalej. Wiesz co, auto jest na podbudowie Poloneza, repliki analoga. Zabudowę robiliśmy 2 tygodnie ostatnie, dach jest podnoszony. Cała konstrukcja waży tylko 300 kg. Są 2 duże spania i 1 małe spanie. Oczywiście wszystkie wygody porządnego kampera, czyli lodówka, prąd,
220V przetwornica, dodatkowy akumulator, kuchenka gazowa, wszystko co można sobie wymarzyć na taki odważny wyjazd. Siemanko, to jest Tworki z Faworki, dojechaliśmy, jest godzina za 15:10, także jesteśmy na late check-in, jedziemy faworytką, naszym ulubionym, że tak powiem, autkiem. Pierwszy raz wcześniej jeździliśmy na Złombola Niwką, w tym roku jest mała zmiana, może będzie troszkę wygodniej i szybciej, także wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Ponownie 449 aut, które zgłosiło swoją chęć wystartowania, pomału zapełniają właśnie ten plac. Ostatnie sprawdzenie przed trasą. Co najlepsze, całe szczęście, że ktoś przed nami wymyślił trytytki i dzięki temu mogliśmy włożyć inny silnik, troszkę bardziej ekonomiczny. Czyli silnik wisi na trytytkach? Tak, otóż to. Jedyny w swoim rodzaju narodowy polski silnik 1.9 TDI z Audi. Trudno co robić, jedziemy po raz 6, drugi raz tym oto sprzętem. Jedziemy do Irlandii, startujemy w Złombolu. Charytatywna impreza, pomagamy dzieciom z domów dziecka. W tym roku pierwszy raz domy dziecka z całej Polski. Sprzęcik GAZ-69, absolutnie wyjątkowy, jedyny jaki kiedykolwiek wystartował GAZ-69 z Złombola. To jest nasz drugi Złombol tym gazikiem, okazał się zupełnie bezawaryjny, pomimo że ma już 60 lat. 50. 50? No to postarzyłem go, ale nie dużo. W związku z tym, że jedziemy do Irlandii, a tam zawsze pada, więc nie ma lepszego auta tam gdzie pada jak kabriolet, więc lecimy kabrioletem. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, dzięki nim zebraliśmy w tym roku 2 razy tyle co w zeszłym, dobiliśmy to prawie do 7 000. Wszystko idzie na dzieciaki, także dziękujemy. Pozdrawiam. Wszyscy moi darczyńcy, specjalnie dla nich, złotymi literkami. Ci ludzie uzbierali 5000 złotych na nasz wspólny cel. Ja jestem w szoku, to jest piona. No już prawie koniec, mamy prawie cały plac zapełniony. Jeszcze gdzieś tak oceniam, że 20-30 samochodów nam zostało. Jak widzicie, już prawie plac dopchany do końca. Czekamy jeszcze na ostatnie załogi i za niedługo szykujemy się do startu. I nie, cieszę się, że jedziemy na Złombol, nie mogę się doczekać, odliczam od 1 stycznia, jestem szczęśliwy. Złombol startuje do Irlandii, mamy 1 034 000 na koncie, jedziemy dalej, bawcie się dobrze! Wiesz co, prądu gdzieś brakło, na stacyjce coś ucieka. Jest, patrz, nawet chcę zaskoczyć. Paliło 4 szpilki. To? Nie wykręcić go, bo musiałbyś mieć teraz ten. 3 złombole bez żadnej awarii. Do 3 razy sztuka, za 4 nauka. Masz apkę z tego? Mam, już jest wszystko nadane. Nadamy, że potrzebujemy czego? Wkrętarki. Wkrętarki. Dobra. Zaczęły obroty falować jak jechaliśmy, nagle zgasł, zjechaliśmy na bok. No i sprawdzamy po kolei. Iskrę, świecę, kable wymieniłem, aparat zapłonowy wymieniłem. I wychodzi na to, że albo czujnik położenia wału, albo coś mamy po prostu z instalacją. I próbujemy tutaj, koledzy się zatrzymali ze Skody i myślę, że coś wymodzą, bo nie mam pomysłu. Nie działa nie, po prostu jedziemy i nagle koniec. Nie, tutaj kolega jest najbardziej ogarnięty, mówi, że coś z rozrusznikiem, iskry nie ma, jest słabo, ale będzie dobrze.
Jesteśmy teraz w Erfurcie. Właśnie się pakujemy. Wyruszamy do Brukseli. Grill. Namiot. To jest taki pawilon w zasadzie. Namiot, wszelkiego rodzaju podpałki do grilla, latarki czołowe, lewarek, przedłużacze, karimaty, stolik, krzesełka, wszystko co może być. Niestety zużycie płynu do spryskiwacza mamy mniej więcej 5 litrów na 5 minut w tym rodzaju. Więcej zużywacie płynu niż paliwa. Tak. Dekiel zaworowy się odkręca. A że są dwa, to można robić to synchronicznie. Bo wyruszyliśmy gdzieś stąd, z Kielc. Przez Katowice, Wrocław, cicho, dobrze, Gezno, w Erfurcie i zmierzamy dalej w tym kierunku, przybijemy się do Holandii. Tak. To jest ten kultowy samochód. Jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych egzemplarzy, tylko i wyłącznie dorównuje Volkswagen Golf. Mamy Poloneza, którego facet zostawił po jakichś 20, może nawet 25 latach posiadania w rozliczeniu. Więc wzięliśmy go w bardzo przyzwoitych pieniądzach i od pół roku go restaurowaliśmy, naprawialiśmy, próbowaliśmy, żeby jeździł. Na 2 dni przed Złombolem tak naprawdę zaczął dobrze jeździć. A dzisiaj Radziu właśnie zainstalował nam prąd w środku, więc będziemy mieć telefony. Z tymi opałami nie było wcale problemu, jechaliśmy w sumie cały czas otwartymi szybami na oścież i nogi na zewnątrz bardzo przyjemnie się jechało, stówką na autostradzie w ogóle nie było huku, także to w sumie nam w ogóle nie przeszkadzał tak naprawdę. To jest przyjemne. A drugi Radek siedział po lewej stronie cały czas, więc zapalony tylko niesymetrycznie. Dzisiaj z prawej strony będę siedział, żeby prawą stronę opalić, żeby równomiernie, także... I teraz jesteśmy na pięknym polu kempingowym w Erfurcie. Zbieramy się dalej trasą południową, a dokąd dojedziemy, to nie wiadomo. Na amerykańskim luzie dzisiaj jedziemy, mamy prom na 4, więc w nocy. Więc mamy dużo czasu, bez spiny. Postanowienie jest takie, że najpierw się składamy, potem kąpiemy, bo przy sprzyjającej pogodzie obawiam się, że ta kąpiel Niewiele po prostu 1 euro poszłoby się kochać, bo nie miałoby najmniejszego sensu. 2 sekundy, namiociki złożone. Ściągamy grilla, mamy problemy z chłodzeniem, a w sumie to jego brakiem. Podchodzi nam pod 130 stopni, więc tutaj powinien się zwiększyć przepływ powietrza i będzie lepiej silnikowi. Pomyliliśmy nieco drogi, szukamy właściwej teraz. Zabłądziliśmy nieco w polu, jesteśmy przypadkowo pod pięknym wiatrakiem i przyjechaliśmy się chłodzić w takim razie, bo upał jest dość srogi. Jedziemy Polonezem Karo Plus, 98 rok, z silnikiem z Opla Omegi 2-litrowym. Samochód był kupiony za 1500 zł, także typowo złombolowo. No tylko przeróbkę taką zrobiliśmy, żeby lepiej jechać. No, trzymać się trzyma i tankujemy. Odpoczywamy teraz, bo tak nam dogrzało dzisiejsza masakra. To jest nasz wózek Andoria 2400. Pierwsze Złombole jechaliśmy silnikiem wolnossącym diesla. Do Grecji jak jechaliśmy, przeszedł modernizację, zostało zamontowane turbo. Teraz nie mamy problemów, pod górki wjeżdżamy, 90 na godzinę, prędkość przelotowa. Oczywiście rower, składak zabraliśmy ze sobą. Dla mnie. Dla Romana, bo za mocno wciskał sprzęgło i aż nogę sobie uszkodził. Z konstrukcyjnych rzeczy wyciągnęliśmy grilla, dlatego że po prostu lepiej się chłodzi niż z dodatkowymi wiatrakami. 2 lata temu żeśmy byli Żukiem dieslem, który miał zamontowany dodatkowy wiatrak. Nie dawało to rady, jednak jakbyśmy zdjęli grilla, wszystkie dolegliwości, jeśli chodzi o grzanie się, ustąpiły. Także to jest
jedyne najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o grzanie się auta. Uciekamy, śmigamy dzisiaj przez całe Niemcy i walimy na Dunkierkę. Taki jest plan, plan musi być zrealizowany w całości. Powodzenia, szerokości, do zobaczenia na trasie. Drugi dzień Złombola udało nam się dotrzeć do Belgii, konkretnie nawet do Brukseli. Po utracie jednego samochodu i jak widać grilla. Zjeżdżamy właśnie na pole kempingowe i zbieramy się z zamiarem rozłożenia namiotów, no i możliwe, że też żuków w celach remontowo-modernizacyjnych. Dawno temu nasza grupa przyjaciół opowiadała nam, że jest bardzo fajnie na Złombolu, prawda? I po trzecim czy czwartym razie namówili nas. Kupiliśmy razem z moim kolegą Arturem, teraz widzicie na Artura. Tak, kupiliśmy z naszych kieszonkowych Lublina. Był w atrakcyjnej cenie, bo cena rynkowa była około 7,5 tysiąca złotych, byśmy kupili go za 2000 złotych i lekko robiliśmy go przez 3 miesiące, tak? Wieczorami, po cichutku, potajemnie, żona się pytała, gdzie idziemy, mówimy, że na szachy, zrobiliśmy tego Lublinka, był perfekcyjny, prawda? A do momentu, kiedy żeśmy nie wjechali, tak? Okazało się, że kiedy wjechaliśmy, w Zgorzelcu zaczęło nam lekko pukać, czyli czytaj, rozpieprzyła się panewka, rozwalił się silnik. Tak, pukać, no, żony pukają. Rozwalił nam się silnik. I teraz pytanie, co robić, tak? Normalny człowiek powiedziałby, że sorry, ale nie dajemy rady, odpuszczamy, ale zarażeni wariacją z Złombola, a ja, Artura wraz z żonami stwierdziliśmy, powiedzmy, że mamy 5 godzin na to, żeby po prostu sprowadzić zapasowy samochód, trochę może nie złombolowy, i po 6 godzinach, o godzinie 2 w nocy, bez spania, wsiadamy w samochód, powiedzmy, jedziemy znów, powiedzmy, po to, żeby pomysł, jeżeli chodzi właśnie o wspomaganie dzieciaków, żeby zrealizować. Może nas nie wyrzucą na mecie i będzie super. To jest nasza opatentowana konstrukcja domowej roboty. Proszę bardzo, otwieramy kłódeczkę, otwieramy ramię, odjeżdża całe z rowerem. Karnisterek jest, tak? Sezamie, otwórz się. Cyk. Zapalamy światło. Wyciągamy stolik i możemy siadać do kolacji. Zapraszam. Jesteśmy z pomocy drogowej. To jest nasza gablota. Zapraszam do środka. Mamy tutaj customowy zupełnie panel. Tutaj się włącza światła stopu. Tu jest wentylator. Tu jest kogut na dachu. Tu jest diskokula. Czerwony przycisk jest jeszcze do wymyślenia, ale coś myślę, że zdziałamy na drodze. Uzbieraliśmy 3200 zł dla dzieci. Większość jest od osób indywidualnych, za których im bardzo dziękujemy. Są wszyscy wymienieni na naszym zderzaku tylnim. Polonez zaczął się krztusić przy dojeździe na kemping. Prawdopodobnie zabił się filtrek od gazu. Już mieliśmy takie rzeczy w Bałkanach. Zobaczymy, czy to. W razie czego wymieniamy filterek, lecimy dalej. Okazało się, że tym kluczykiem otwieramy i trumnę, bo ten kluczyk otwiera też poloneza. Nie no, dojedziemy. Jesteśmy teraz w Calais i czekamy na kolejkę na prom. Tak. I my przeprawiamy się do Anglii i potem za 2 dni z Anglii przeprawiamy się do Irlandii. No a potem będziemy wracać, znaczy spróbujemy, jak damy radę. No i mamy taką szufladę, kolega mi zrobił, pozdrawiam Piotrka, jakby to oglądał gdzieś. I tutaj się jeszcze stół taki wysuwa. I tutaj sobie mogę ten stół założyć, no to szczepić do tego i mamy taki biwak. Tu sobie jedzenie trzymamy, takie podręczne rzeczy. Trochę to waży, może dlatego mieliśmy problemy z prowadzeniem na początku, ale jak żeśmy wyrzucili rzeczy, które raczej nam nie będą potrzebne, czyli skrzynia biegów, mam nadzieję w tym roku, nie to co w poprzednim, dodatkowa, no to zaczęło jechać prosto, nie?
No generalnie jechaliśmy stąd, cisnęliśmy mniej więcej tą trasą tu. Ja prostej kreski nie umiem narysować. No to... Dobrze, a prowadził poloneza. No. A kreski nie umiem. Dobrze, że Polonez ma luzy, że to jechał prosto. Cześć, jestem Przemek. Generalnie na pewno już słyszeliście o takiej aplikacji RallyGo, którą używamy już w Zombolu w sumie od 2 lat. Wcześniej to była jeszcze Zomego, w której mieliśmy możliwość sobie zgłoszenia awarii, zobaczenia kto jest na mapie, gdzie ich znaleźć, jakie informacje udostępnienie ciekawe. W tym roku zrobiliśmy kolejną aktualizację, o ile się dało fajnie zrobić parę fajnych rzeczy dotyczących mapy, dotyczących elementów, takich jak właśnie rozszerzyć informacje o awariach, czy wybrać nawet sobie taką kategorię części zapasowych, w ramach których mieliśmy tą awarię. A to się łączy jednoznacznie na przykład z bagażnikiem, gdzie mogliśmy sobie dodać wszystkie rzeczy zapasowe, które zabieramy do naszego Żuka, Poloneza czy Fiata dużego. A dzięki temu inne osoby, które na przykład jadąc takimi autami mieli awarię, mogli w bardzo łatwy sposób i szybki wręcz odnaleźć załogi, które mają te zapasowe części, które im się zepsuły. Przez to, że jest tak napchane, uszczelka nie trzyma i spaliny z tyłem zasysa i w środku się duszy, dlatego super tape. Co jest fascynujące, przez cały wyjazd na jednym super tape'ie przyklejam, odklejam, przyklejam, odklejam, przyklejam, odklejam i nic nim nie jest. Po prostu nieprawdopodobny produkt, który nas tu ratuje na Zombolu. Mieliśmy nieprawdopodobną awarię w Ładzie. Przestały działać migacze, ładowanie, jakieś tam dziwne rzeczy w prądzie. Za każdym razem jak wsadzaliśmy bezpiecznik, od razu się palił w sekundzie. Rozebraliśmy stacyjkę, parę kabli, jeden kabel się ocierał o kolumnę kierowniczą, był przetarty, skleiliśmy go i Maciek wsiadł do auta, przekręcił stacyjkę, włączył działa migacz. Ja po prostu tylko tą naprawdę sprawnie. Bez bezpiecznika. Tak. Bez dwóch bezpieczników, które w sumie służą do tego, żeby sterować migaczami. Migacze działają. Więc jest jakieś dziwne zwarcie w tym aucie, które powoduje, że migacze działają tylko bez bezpiecznika. Siema, jesteśmy z ekipy Gwiezdny Patrol. Przyjechaliśmy właśnie do Birmingham. Dzisiaj jechaliśmy w zasadzie z Dover przez Oxford, zwiedzaliśmy sobie uniwersytet. Z awarii w zasadzie w tym roku jeszcze nic, trochę nam huczą łożyska z przodu, ale mamy na zapas, będziemy zmieniać jak się rozwalą całkiem. Trochę się grzeje, ale no to jest złom, bo w zeszłym roku też się grzało i dojechaliśmy. Uszczelka pod głowicę mamy na zapas, jedziemy polonezem na gaźniku. No i generalnie jadę już 7 raz i tam w miarę jestem zahartowany, także nie boję się awarii, powiedzmy. Mamy jakieś tam oświetlenie dodatkowe, też montowaliśmy w kolejce do promu. Mamy trąbkę rekuperacza, nie wiem. Już drugi raz ten Polonez jedzie. Na razie się spisuje bez problemu. Koła nam się ledwo z tyłu mieszczą, jak chcesz możesz nagrać. Jak jest jakaś większa dziura, to wali z pełną gumą. Właśnie, opisane przełączniki tutaj. Tu jest pompa paliwa. Jak zajeżdżamy, to żeby sobie przy namiotach przyświecić, jak już ciemno jest. No i tyle. Jakoś tam się leci. Zastanawiamy się, gdzie jechać w tej chwili, bo chcielibyśmy jakoś przejechać przez tą Snowdonię National Park. Próbujemy znaleźć jakąś trasę, Google pokazują dookoła, więc staramy się znaleźć jakąś drogę tutaj bokami, żeby jeszcze coś fajnego zobaczyć przed promem, bo prom mamy na drugą w nocy, także mamy troszkę czasu, żeby coś jeszcze tutaj pozwiedzać. Szukamy czegoś ciekawego. To jest pierwsza chłodnica, to jest druga chłodnica. Tu jest sterowanie wentylatorami chłodnic, są 3 wentylatory. Tu jest temperatura na bloku. Tu jest temperatura głowicy, ładowanie, temperatura oleju, turbina, paliwo, ciśnienie oleju, obrotomierz i ciśnienie w chłodnicy. To jest po prostu centrum dowodzenia wszechświatem. Ma szyberdachy, pięknie jest. Działa szyberdach, wentylatorek nawet, panie. Działa wentylatorek? Wszystko działa. No to chłopie, można jechać. Żyć nie umierać. I
I ten check-in time i nam się pomyli, że check-in time jest departure time i oczywiście jest teraz panika i histeria. Braknie nam godziny w całym naszym dzisiejszym planie. Mieliśmy jakiś bufor, ale on się właśnie dematerializował. Trzeba cisnąć, ale w sumie na zumbole lepiej zawsze trzeba cisnąć. Ściśniemy. Musimy zdążyć na prom na 14:10, troszeczkę mamy obsuwy. Wstaliśmy trochę za późno, myśleliśmy, że prom mamy godzinę później niż mamy w rzeczywistości. Jedziemy do Holyhead, skąd wypływamy do Dublina. Także teraz szybko na stację musimy się dostać jakąś, ponieważ no już od dłuższego czasu wczoraj świeciła się nam rezerwa, ale mamy w razie czego kanisterek. Także startujemy. Powodzenia. Dzięki. Pełna bomba, 3 dni, 40 stopni, nie, 50, bo on oddycha od asfaltu, tam było, asfalt miał 50 stopni na wskaźnikach, nic, grama. Dwa główne problemy z samochodem. Pierwszy to jest taki, wczorajsza akcja z bezpiecznikami, no niestety mamy gdzieś zwarcie, nie do końca zidentyfikowaliśmy problem. Całe szczęście zaczęło to działać No, ale mamy swoją teorię. Samo z siebie. Że jak jechaliśmy tak szybko przez Niemcy, to Łada się tak naładowała, tak, że nie może teraz oddać energii. Ale no i kolejny problem jest taki, chyba to jest kwestia regulacji gaźnika, na niskich obrotach nam gaśnie samochód, także no podjeżdżając, hamując przed skrzyżowaniem musimy włączać ssanie. Nie jest to zbyt zdrowe dla silnika, no ale nie mamy innego wyjścia specjalnie, żeby nie powodować jakiegokolwiek zagrożenia na drodze, no bo jednak jak auto gaśnie, ktoś z tyłu może w nas wjechać. I jakoś sobie radzimy. Łada się trzyma na swoich obrotach naturalnych, gdzieś tak między 4 a 5 tysięcy. Powyżej 5 tysięcy dostaje drugiego życia. Dzisiaj będziemy musieli parę razy wykorzystać mocne strony. Startujemy 11 raz w tym roku. 11 złombol. Łada produkowana w 1986 roku przejechała do Monako na koło podbiegunowe, nad jezioro Loch Ness do Stambułu, na Sycylię, na Nordkap, do kraju Basków, gdzie jeszcze? W zeszłym roku Halkidiki. Generalnie od pierwszego złombola jedziemy tym samym samochodem na oryginalnych częściach. W większości wypadków w Ładzie jest oryginalny silnik o pojemności 1300. Przebieg tego silnika to bliżej nieokreślony. Bliżej nieokreślony, ale najpewniej tylko raz się obrócił. Więc 118 tysięcy do przebiegu. Producent tego samochodu nie przewidział, że będziemy wyjeżdżać do Anglii. Wyjeżdżając ze wszystkich zjazdów autostrady, albo chcąc zmienić pas z lewego na prawy, musimy się obkręcić wokół ramienia, by zobaczyć, gdzie jedzie, bo nie mamy tam lusterka z tamtej strony. Trzeci dzień z rzędu nie myjemy szybek. Zapomnieliśmy. Mamy to całe National Geographic na przedniej szybie. Mamy wspólny cel, kilka wspólnych celów. Jeden wspólny cel to jest oczywiście podróż, przygoda, jazda, zwiedzanie. Drugi cel, w sumie ten główny i najważniejszy, to jest zbieranie kasy dla dzieci w domu dziecka. Mamy ponad 1 000 000 na koncie w tym roku, jesteśmy mega zadowoleni. Super wynik, zimna edycja, która jest ciężka i trudna. Mniej osób decyduje się na zimną. Nocowanie, namioty, kemping, deszcz, zimno, to jak dla mnie zimne edycje są trochę bardziej dla twardzieli, tak?
Siema, jedziecie na prom teraz? Na 14 na prom jedziecie? Z reguły jak silnik gaśnie, no to trzeba sprawdzić, czy jest iskra i czy jest paliwo, tak? No to dwie podstawowe rzeczy, jeżeli nic mechanicznego się nie przemieniło. I tak kręcę, widzę, aha, ciśnienie paliwa jest, no to trzeba szukać w zapłonie i to ułatwia sytuację po prostu bardzo w awariach. No i widać, jak zaczyna się coś tam kruszyć z pompą, zatykać, przetykać, no to też od razu widzę na tym. Poza tym woltomierz. Miałem milion problemów z alternatorem przez te lata wszystkie i w sumie chciałbym jeszcze amperomierz mieć, ale nigdy nie zdążyłem tego zamontować. Tak naprawdę to ja chciałbym mieć temperaturę most, temperatura skrzynia jak w helikopterze, bym nawalił tu tych wskaźników milion. Może kiedyś jeszcze most w sumie bym chciał wiedzieć, bo jak się zaczyna zaciskać łożysko albo coś dziać w moście, to od razu jest to widoczne na temperaturze, więc jakby no chyba w sumie coś zrobię na przyszły rok. Temperatura mostu. Zrobiliśmy sobie piknik na masce pod morzem. Fajny klimat w sumie był. Nie chciał mi odpalić świat. Znam tam od lat w sumie zawsze coś rozłączków, ładowanie, masy, ciągle. Stały temat. Więc mieliśmy jeszcze, podejrzewam, że to był pierwszy duży Fiat, który odpalał na pych w tunelu La Manche w pociągu. Co było śmieszne, że chłopacy, mój pilot Bartek i Paweł z Łady, którzy pchali. I Maciek z Łady, kierowca, nie zauważył, że Paweł w sumie pcha i pojechał do przodu. Paweł musiał biec przez cały ten pociąg, żeby dogonić Ładę. Wybierali ze śmiechu. Było wesoło. A teraz prom, widoki, no i Irlandia, na którą tak czekamy. Siemano! Siema! O, tu ekipa! A was tak przybywa jakoś coś? Czy Nie, się... stały skład. Jeszcze się nie rozmnażamy. Autosan H9, tak, wersja 20, rocznik 90. Demon 9 metrów długości, no i demon prędkości. powyżej 88 przechodzi na ponad świetlną. No. Jedziemy, chłopcy z Łady dali nam podkładeczki od pasów, to nam robi ciśnienie w hamulcach teraz. Tak, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo bez tego byłoby... Jakby chłopcy z Łady oglądali, Pozdrawiamy, jedziemy całą dziękujemy. drogę na podkładkach. Ten działa, tu mamy tachograf i prędkościomierz, ten działa. Ten też działa, ten nie działa, zawsze pokazuje do pełna ciśnienie oleju. Ten od temperatury działa, od powietrza działa, tylko słabo nam pompuje powietrze, ale na podkładkach z Łady daje radę, a paliwa pokazuje zawsze full i raz stanęliśmy przez to w Niemczech. Na autostradzie. Na autostradzie, no masakra. Dobrze, że mieliśmy karnistry. CB mamy nie działa, nagłośnienie umarło, jak widzisz po tych wszystkich kabelkach. Nazywamy się Husaria, pasażerów jest 19. Plus Betty, czyli Betty zeszło z niej powietrze. To jest nasza trzecia dmuchana niewiasta. Oprócz tego mamy dwie normalne. Jedziemy polonezem, jesteśmy na promie z Anglii do Irlandii, Folii dokładnie. A jak na razie wszystko ok, zobaczymy jak będzie dalej. Nie jest to meta, no ale generalnie naszym celem była Irlandia, więc za chwilę będzie ten punkt, gdzie koła naszych zmęczonych pojazdów dotkną ziemię irlandzką. Dopłynęliśmy do Irlandii. Teraz ostatnia prosta. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Także dzisiaj jeszcze szukamy noclegu w Dublinie lub w okolicach, a jutro spotykamy się chyba wszyscy na mecie. Mam nadzieję. Chociaż część osób jeszcze ma kawał drogi. No, trzeba dolać pół litra oleju, bo jest na minimum. Także pokorek. Wojtek, pokorek. Nie wiem, czy to się uda.
Dojechaliśmy właśnie do Dublina. Szukamy pięknego miejsca na złożenie naszego namiotu. Wszystko w porządku, klimatyzacja działa, jak widać. Dzisiaj tylko 30 stopni w samochodzie, żyć nie umierać. Boloński, monotematycznie. O, nie jest meksykański, Meksyk, neapolitański i weko. Papryczki, kto robił weko? Tak jest. Paprykarz, fajnie macie. Zapasy duże, tu jeszcze weko. Najważniejszy, zaraz za flaczkami i sosem neapolitańskim. Złoty, zupa błyskawiczna o smaku kurczaka. Byliśmy w Dublinie, byliśmy w Paryżu. Jako jedyna załoga byliśmy w Paryżu. To jest warte odnotowania. W Paryżu, owszem. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, bo było fajnie, nie? I siedzimy, śpimy sobie elegancko, nagle słychać jakiś huk, nie? To myślę, o co chodzi, nie? Generalnie, ale co to się stanęło? A tu Herkules ląduje normalnie w bazie amerykańskiej, nie? My tam śpimy 13 godzina, nie? Wszyscy, Herkules ląduje, wszystko w porządku, nie? Macie jakieś plany, wycieczki na Wigry? Tak, już kilka nawet byliśmy. I właśnie się przepakowujemy, nie miałyśmy tego robić jakby w dużej ilości, ale się nam cały cukier wywalił do bagażnika, bo nie tą stroną był położony. I musiałyśmy to posprzątać i do tego właśnie nam się przydał power tape, bo cukier wyklejałyśmy power tape'em, bo inaczej się nie dało tego pozbyć, bo nie mamy odkurzacza. Jesteśmy FSO Sport, jedziemy ze znajomymi tam ze Skody Favorit. Za chwilkę wyjeżdżamy z Dublina, pakujemy się i jedziemy na metę. Pozdrawiam. A my jesteśmy w górach Wicklow w Irlandii, jakieś 30 km od Dublina, 30 km, no może 50 do mety. Piękne widoki, nie spodziewałem się takich gór w Irlandii. No zdajemy radę. Przyczepka z malucha przepięta do poloneza, także maluch też powinien dawać radę. Jedziemy na metę. Fajnie was spotkać na mecie w Irlandii, tegorocznego Zwombolu. 1,5 dnia postoju, później w jeden dzień 800 km, takie różne przeboje, ale ogólnie wszystko poszło. Także zajebiście, zapraszamy na następny Zwombol. Zetka TSK z 80 roku, 250 pojemności. Mam ją, nie wiem, 7-8 lat. Poza jakimiś tam wyjazdami wokół komina maksymalnie 100-200 km, co nią robiłem maksymalnie. Nigdy nigdzie dalej nie byłem, aż w końcu postanowiłem za namową ojca pojechać gdzieś dalej. No i wylądowałem w Irlandii, 2400, jakoś tak pykło na liczniku. Damy radę! Jest! Jest! Chcieliśmy zrobić naprawę żółtego poloneza. Półośka wypadła. Wypadła półośka. Znalazła się od razu na trasie.
W momencie, kiedy wypadła, od razu się znalazła. Minęły 3 Następna. minuty po podaniu hasła przez CB Radio, mieliśmy drugą półośkę. Super. Od teraz, jak słyszę tylko jakikolwiek dźwięk, puszczam prysznic, cokolwiek słyszę, to wycie Łady. Jest fantastycznie. Łada jest nawiedzona. Przyjechaliśmy multicarem z 89 roku. To jest model M25. Pokażę w środku, jak to wygląda, żeby ludzie sobie uświadomili. Jest pełen pakiet komfortu, także jest elegancko. Tutaj mamy zbudowaną taką ciekawą zabudowę, w której sobie śpimy. Więc można sobie stanąć w dowolnym momencie. Mamy namiocik, śpimy sobie. Mamy wstawiony silnik z Mercedesa 124, to jest 2,5 litrowy diesel, 5-cylindrowy, skrzynia w automacie. No jest sporo modyfikacji zrobionych, jest wymieniony tylny most, jest zmienione przednie zawieszenie. No jest naprawdę sporo rzeczy, których tak naprawdę tutaj nie widać, ale jest ogrom pracy włożony. Ale dojechaliśmy, tak jak to jest. Możemy się tylko cieszyć. Co tam pichcisz? Pizzę, pyszną pizzę from Italia, która jest w Irlandii, ale to nie szkodzi, jest przepyszna. Można ją zobaczyć. Wygląda tak. Smakowicie. Tam jest druga. Za chwilkę będzie, potem ją odkładamy tutaj na tarteczkę. Dziewczyny, których nie ma, czyli chłopaki ją tną. 8 kawałeczków schodzi, rewelacja. Tak, to jest piec importowany z Polski, made by, nie wiem kto, ale przywieziony tym starym tutaj. To jest mój pacjent. Można go zobaczyć. Następnie wyłożony, zrobiliśmy z Fiata 125P, zrobiliśmy lokomotywę spalinową. No i teraz tak, nie mamy kolejarza, więc nie mamy maszynisty, nie możemy nim odjechać, robimy pizzę i wychodzi nam to najlepiej. 13 edycja. Wszystkie te teamy dojechały, także mogą śmiało powiedzieć, że jest to Lucky Edition. Teraz mamy imprezę na dole. Czas zejść kawałek na dół, ale myślę, że warto. Zbiera się tam coraz więcej ekip złombolowych. Droga na Ostrołękę? Śruby wkręciłam do uszy, tak więc... To prosto z Poloneza. Z Hyundai'a. Ja to Hyundai'a. Okazuje się, że z Hyundai'a Od podpory wału. od podpory wału. Po stronie koleżanki popsuły się szyba, nie chce się otwierać, drzwi się nie otwierają, więc to jest dramat. Nie mogę wysiadać. Ale tak to bez usterek. No to super, to gratuluję dotarcia na metę. Dziękujemy. I życzę miłej imprezy. Dzięki. Witam Was jeszcze raz na mecie. 13 raz, żeby wystartować i żeby zobaczyć też te same twarze, niektóre po raz 11, niektóre po raz 10, bo jest tu z nami Maciek, który i jego Łada również, 11 lat z nami, Forever Young 10 lat z nami, Kantyna z Wombol, ale oni pewnie się tutaj nie doturlali dosłownie, ale może jednak, chociaż wydają pizzę gdzieś tam na górce. Licytacja skrzata. Cena wywoławcza skrzata na razie to 370 zł. Arek, daj muzykę, ja pokażę, jak pięknie skrzat potrafi tańczyć. A na jaki czas? Także zaczynamy. 10 051 po raz pierwszy. 10 051 po raz drugi. 10 051 po raz trzeci. Na koncie mamy 1 094 000. Edycja już za nami. Niezwykle piękne klimaty, jak również edycja obfitująca w różnego rodzaju awarie. Ale mimo wszystko poradziliśmy sobie, jesteśmy tutaj na koncie ponad 1 114 000 złotych.
Zawdzięczamy to 450 ekipom, które zgłosiły się na tegoroczną edycję. Jesteśmy mega ciekawi, co wydarzy się w 14. Widzimy się za rok.